Cześć. Dzisiaj obiecałem słowo przeciwnikom odkwaszania. Więc jak powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, ciągle jeszcze wielu dietetyków czy lekarzy wyśmiewa tak zwanych odkwaszeniowców, twierdząc, że organizm sobie poradzi, bo został tak zaprojektowany, aby sobie radzić. Czy zauważyliście już, kochani, że ci szanowni naukowcy, niektórzy lekarze, niektórzy dietetycy działają w kompletnym oderwaniu od pewnych realiów, bo piszą i mówią o warunkach, w których dało się kiedyś w miarę normalnie żyć. 50 czy 100 lat temu nie było hipermarketów, nie było przemysłowej żywności, nie było chemii dodawanej do pokarmów, nie było technologii szprycowania mięsa wszelkimi chemicznymi ulepszaczami. A czego ulepszaczami? Aby tylko zwiększyć jego masę i właściwości smakowe i trwałość. Nie było syropu glukozowo-fruktozowego, nie było zgmotyzowanej żywności. Nie było, proszę Państwa, także tylu sztucznie generowanych pól elektromagnetycznych wywołujących absolutnie destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie i które bardzo silnie osłabiają systemy buforowe. Jak w takich warunkach mają one pracować? Nie było tak brudnej wody pitnej, pełnej dioksyn, węglowodorów aromatycznych i innego paskudztwa. Przypomnijmy opinię doktora nauk medycznych Mirosława Masteja. Nasze układy buforowe są na tyle wydolne i silne, że chronią nas przez kilkanaście lat przed groźnymi konsekwencjami kwaśnicy. Ale powoli przez te lata rezerwa buforowa, mimo że olbrzymia, ulega stałemu zmniejszeniu. Ja ten tekst, proszę Państwa, te słowa doktora Masteja czytałem wielokrotnie, aż wpadły mi dosłownie, już mam to w mózgu, w pamięci doskonale. Czy wzięliście pod uwagę wyjątkowo uczeni, szanowni adwersarze, tu zwracam się do przeciwników odkwaszania, jak bardzo zmieniła się chociażby żywność w ciągu ostatnich 20-30 lat? Mówiliśmy o tym, że przeciętny Polak spożywa co roku około 6 do 8 kg chemii, barwników, konserwantów, spróchniaczy, polepszaczy i innych aczy. A co z chemią gospodarczą, która tak powszechnie występuje w naszych domach i to również wchłaniamy? I co ona powoduje w organizmie? I powtórzę, bo chciałbym powiedzieć tak bardzo dosadnie, przytoczę oczywiście niedosadnie pewne rzymskie powiedzenie nec Hercules contra plures, czyli Herkules nie poradzi przeciw wielu. Więc jak skomentować te odkrycia niektórych naukowców zamkniętych w swoich wieżach ze złota i kości słoniowej? A czy ci mądrale, proszę Państwa, uwzględniają fakt, że każda zmiana dostosowawcza, na przykład tylko systemu odpornościowego, chociażby zaledwie o 10% wymaga aż kilkuset lat? Tak więc, moim zdaniem, jeśli nie widzi się szeroko problemu, to popełnia się właśnie takie szkolne błędy. Tworzy teorie często zmieniane po latach i prowadzi badania pod z góry założone tezy. Tylko dlaczego na mój, twój, państwa, nasz rachunek? Jeżeli zakwaszenie nie jest groźne, to jaka jest przyczyna tej całej masy groźnych chorób, wobec których medycyna akademicka jest zupełnie bezradna? Dlaczego mamy pandemię chorób, o której była już mowa? Jesteście w stanie rzetelnie odpowiedzieć ludziom na te pytania, szanowni moi adwersarze? I tutaj, proszę Państwa, znowu chciałbym zacytować jeden pewien fragment artykułu z dwumiesięcznika Nexus, to jest lipiec, sierpień 2016. Bardzo charakterystyczny cytat. Ludzki błąd, oszustwo, czy może jest to system scjentyzmu, w którym specjaliści są szkoleni, poddawani praniu mózgów w niedopuszczaniu do ujawniania prawd, które są sprzeczne z tradycyjnymi przekonaniami. Nauka promująca szczepionki, przetworzoną żywność, farmaceutyki i tym podobne rozrosła się do ogromnych przedsięwzięć posuwających się do kłamstw, oszustw i morderstw. Jest to bardzo mocno powiedziane, ale coś w tym jest. I jak to jest, że wy, moi rozmówcy, szanowni państwo, doskonale to wszystko już rozumiecie, a ci nasi przeciwnicy nadal trzymają się swojego? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak kurczowo trzymają się często już zdezaktualizowanej wiedzy? Jak widzicie i słyszycie, mówię bardzo emocjonalnie, bo wkurza mnie postawa tych, którzy mianują się samozwańczo ekspertami, nie mając pojęcia o zakwaszeniu. I zastanawiające jest, dlaczego z taką pogardą i oburzeniem traktują problem, nie mając zwykle pojęcia, jak wielkim obciążeniem podawane są obecnie nasze organizmy. Odrzucają wiedzę na zasadzie nie, bo nie, albo
A ja w to nie wierzę. A to nie jest, proszę Państwa, kwestia wiary, tylko wiedzy. Dlatego wykształcenie nie jest równoznaczne z mądrością. I dlatego również ekspertami dla mnie są ci lekarze, naukowcy, którzy zgłębili problem zarówno teoretycznie, jak i praktycznie i nadal go studiują. Na przykład dr Robert Young, dr Peter Jędrzura, dr Danuta Myłek, dr Lucjan Langner, dr Mirosław Mastej i wielu innych otwartych, rzetelnie traktujących swoje powołanie lekarzy. Do zobaczenia. Cześć.